Premiera 5. setu tuż za rogiem. Prawdopodobnie będziemy to tutaj właśnie rozpakowywać, kiedy nadejdzie pora. Ale zanim w ogóle to nastąpi, no musi minąć jeszcze kilka dni, a ja w międzyczasie udało mi się ogarnąć, jak widzicie, taką stertę paczek pełną singli, pewnie łącznie z parędziesiąt kart, nie wiem dokładnie, nawet nie pamiętam już teraz. Taka seria na uzupełnienie kolekcji i znowu po prostu chcę spróbować zrobić trochę ciekawsze rozpakowanie niż tylko rozpakowanie boksa, więc tak czy siak, boks będzie później, a teraz rozpakujmy te single i pokażę Wam kilka ciekawych kąsków, które udało mi się tutaj złapać. Swoją drogą tutaj widocznie ten sprzedawca ma taką pieczątkę chyba na kopertach, bo sama koperta jest standardową kopertą belkową, napisał mój nick z Card Marketu, ale tutaj jak widzimy jest po prostu Bardock i to no chyba po prostu customowa pieczątka, tak się domyślam. No dobra, słuchajcie, udało się dostać do tych kart, powiem Wam szczerze, że do niektórych nie było specjalnie łatwo, ale na start zacznijmy od takiego trochę mniejszego kąska, ponieważ są to alt printy z 4. setu, nadal najnowszego, związane z postaciami z Daima. Po prostu jak otwierałem boxa, wypadły mi tylko 2 i brakowało tylko tych 3. To, co wypadło mi w boxie z tych brakujących, jeżeli ktoś nie orientuje się, jakie w ogóle karty są w 4. secie z Daimy, no to są na pewno takie właśnie z oznaczeniami R-ki. I one wszystkie dostały takiego printami. Wypadł Glorio i Król Goma. W związku z czym siłą rzeczy brakowało mi Shina, Bulmy oraz Piccolo. Są jeszcze inne karty, zdajmy, w 4. secie, ale te pozostałe są jakby z trochę innej serii, tak to nazwijmy, bo są to super rareki i chyba tylko super rareki, chyba nie ma z uncommonów. Tak, właśnie zerknąłem do albumu. Wygląda na to, że zdajmy w 4. secie mamy tylko rareki i super rareki. No i rareki akurat mają takie oto alt printy. Miałem 2, teraz mam komplet. Pierwsze koty za płoty. Zobaczmy teraz, co będzie tutaj. A wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy lider z Masters. No właśnie, bo w sumie nie powiedziałem na początku, będą tutaj karty nie tylko z Fusion Worlda, będą tutaj również karty z Masters. Trafiły nam się tutaj nawet kody pokemonowe. Jak chcecie, to śmiało bierzcie, chociaż przypuszczam, że są już po prostu zużyte. Jest jeszcze jeden. A, i jest karta. I macie jeszcze te 2 kody, jak chcecie. Śmiało. Ja nie gram, nie korzystam. Więc to, co tutaj mamy, oto jest Son Goku Energy Restored. Jest to Leader Wish z 6. setu z Masters. Wtedy jeszcze się nie nazywało Masters. No i teraz, dlaczego dla mnie jest to ciekawe? Bo po pierwsze jest to karta foil. Otóż, jeśli się nie orientujecie, w starych setach, i chyba to nawet do tej pory trwa, no od 3. setu przynajmniej, tak jest, że każda karta może być foilowana, czyli taka błyszcząca. Nie tylko karty od rarki powyżej, ale również commony i uncommony. A że w Masters liderzy nie mają swojej oddzielnej rzadkości, oznaczenia rzadkości, no to taki w tym przypadku Goku to jest uncommon, po prostu błyszczący. No i szczególnie w przypadku liderów tych kart jest dosyć niewiele. Jeżeli się trafiają, to są oczywiście droższe, niektóre są znacząco droższe, bo ceny osiągają nie tylko kilka euro, ale czasami kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Szczególny odcisk zrobiła oczywiście pandemia 5 lat temu. Kto pamięta, że koronawirus pojawił się u nas 5 lat temu. Więc jeśli nie czuliście się do tej pory staro, no to chyba już możecie. Koronawirus był u nas 5 lat temu. No i tak poza tym staram się właśnie zbierać tych foilowanych liderów, przynajmniej w tych starych setach, bo z nowych już w ogóle zrezygnowałem. No i większość liderów akurat mam w foilu, więc jest to... I akurat tego lidera nie miałem, więc jest to fajny dodatek. Wśród tych pojedynczych singli udało mi się również dorwać kilka kart z Collector's Selection, chyba tak się nazywał ten. To nawet nie jest set, to nawet nie jest seria, tylko ten produkt
Swoją drogą dosyć marny. Otóż Bandai w pewnym momencie próbował dotrzeć trochę bardziej do kolekcjonerów niż zazwyczaj to robił i wydali taki mini, nie wiem, jakieś takie specjalne opakowanie, gdzie jest 18 alt printów, swoją drogą bardzo ładnej jakości oczywiście, gdzie karty, które były tam wybrane jako te alt printy, to też częściowo przynajmniej głosowała społeczność i te karty, które wygrały, były alt printowane. Wyszły 3 takie zestawy. No i generalnie jestem w trakcie uzupełniania 2 pierwszych. Dlaczego produkt wyszedł dosyć marnie? Bo teoretycznie promowali to jako produkt klasy premium. Wizualnie, co w miarę się zgadza, cenowo też w miarę się to zgadza, ale nadal są to tylko karty, które nie są niczym nadzwyczajnym poza nadrukiem. No i jak się okazało, tego towaru było tak dużo na rynku, że ostatnio widziałem, nawet niektóre sklepy sprzedawały to nie po 500 zł, tak jak jest oryginalna cena, ale po 200-250 zł, czyli praktycznie 50% taniej. Ale ta kefla wygląda niesamowicie. I właśnie tak jak widzicie, te artworki, faktycznie altprinty wyglądają jak coś, co można byłoby nazwać klasą premium. Tutaj nawet to jest już zamasu z Fusion Worlda. Widocznie wziąłem go na uzupełnienie kolekcji, bo nie mam tego zamasu z drugiego setu. Też wygląda przekozacko. Whis, którego też najwyraźniej nie miałem. I Son Goku Alt Print. Jest to znowu alt print, który jest z eventu Bandai Card Games Fest. To się działo chyba jesienią. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to się działo ostatnio jesienią 2024 i było tam kilka kart promo, czyli w przypadku Fusion Worlda to oznacza, że to są alt printy zazwyczaj jako nagrody za udział w turnieju. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie śledziłem tego wydarzenia tak w 100%. No ale ten Goku też wygląda fantastycznie. Jest to karta z 3 setu, jest to Uncommon. Porównajmy to do oryginału. No myślę, że jest to zupełnie inna liga, tak jak w przypadku tych wszystkich innych altprintów. Zawsze zastanawiam się, czemu akurat wybierają taką dosyć losową kartę na wiele z tych altprintów, bo no nie wiem, jest to po prostu Uncommon Goku, który jest dosyć silny, to prawda, ale no chyba nie jest niczym niezwykłym, chyba nie jest meta-breaking kartą, więc nie wiem. Anyway, karta bardzo ładna. Ale zamówiłem jeszcze kilka innych kart u innego sprzedawcy najwyraźniej. Zobaczmy, może tutaj będzie, bo tu jest niedużo kart. A pamiętam, że w tym zamówieniu było właśnie bardzo mało kart. Też nie, ale to co tutaj mam, to są za to alt printy, które były w Mythic Boosterze tak zwanym. Też stare wygi pamiętają, że wyszedł taki produkt jak Mythic Booster, gdzie były chyba tylko alt printy i reprinty i większość z kart, które były tam reprintowane, dostawały taką alternatywną jeszcze wersję, taką zwykłą oraz alternatywną wersję pozłacaną, czyli tak jak tutaj z takimi złotymi stemplami i niektóre z tych kart wyglądają naprawdę przekozacko. Były tam nie tylko karty common, uncommon, rareki czy super rareki, ale również nawet karty promo, czy taki treatment, jakbyśmy to powiedzieli po angielsku, czyli dostały te swoje takie altprinty z złotymi warstwami. No i również wielokrotnie już reprintowany Trunks Heroic Prospect. To chyba najbardziej reprintowana karta w Masters, a przynajmniej swego czasu tak ludzie się śmieli. O, i tutaj jest to karta jeszcze w ogóle z innego produktu. To chyba było z któregoś Anniversary Boxa, kiedy były takie altprinty, też na złoto. A z tyłu mamy karty z Magica. Prawdopodobnie tutaj będzie mnóstwo tych Mythic Boosterów, bo właśnie prawdopodobnie uda mi się teraz uzupełnić już całą kolekcję, poza może 2 kartami. Poza 2 kartami, poza 2 Secret Rarami, bo altprintowano tam również 2 Secret Rary. Co tutaj jest? O! Hachiak. Czyżbym go wziął do deku w kilku sztukach? Za dużo czasu minęło tego zamówienia, żebym teraz się nad tym zastanawiał. Ale i tutaj są te karty właśnie altprintowe, te o których wspominałem. O,
pomyliłem się w obliczeniach najwyraźniej i wziąłem 2 razy Kotsukai. No trudno. Ale te 2 karty są z tej samej serii, gdzie był tutaj ten Demigra, czyli z tego chyba to były Anniversary Boxy i Vault Pack. Vault Packi chyba nazywały się te unikatowe zeszytki dla niektórych Anniversary Boxów. Ale to, co tutaj jest, to już są te pozłacane alt printy z Mythic Boostera. Dimension Magic wygląda przekozacko. Time Magic, Dragon Ball, fantastycznie to wygląda. Ojej, ale szkoda, że widać linie. A nie, to są linie, nie są linie błędu na druku, to są linie tło pod kulami, czyli te tło, które jest na przykład na Kami's Lookout. Jak się nazywa w ogóle ta lokacja po polsku? Nie mam pojęcia, ale tam, gdzie mieszkał Kami. Gogeta, Bardock Fully Unleashed, Piccolo, ten smok z Dragon Ball GT, jak się nazywał? Surprise Attack Naturon Shenron, Super Saiyan 4 Bardock. Z jakiegoś powodu Card Market ma błąd, nie wyświetla w ogóle podglądu tej karty, nawet nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. I znowu 2 hachiaki, czyli chyba wziąłem sobie 4 hachiaki do deku, bo mam dek z hachiakiem, który kiedyś chciałem trochę wzmocnić, no i w sumie ten hachiak się tam przyda. Nie wiem, jakie tam jeszcze nowsze karty wyszły do hachiaka, no ale... No i zostały nam ostatnie, moim zdaniem, właśnie najciekawsze rzeczy i w sumie główny cel tego filmu, jakim są karty Judge. Mam tutaj 3 takie karty Judge i wszystkie te 3 karty są z Fusion Worlda, tak jak widzimy, ale właśnie o tym wspominałem przy okazji poprzedniego filmu, jeśli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam. Karty Judge są to takie karty, które są dawane teoretycznie ekskluzywnie dla sędziów w momencie, kiedy jest organizowany turniej w sklepie, bo na turnieju powinien być sędzia oczywiście, żeby wyjaśniać wątpliwości. No i za pomoc w organizacji, że tak powiem, sędzia ma prawo do takiej karty. Rozpakowywałem to przy okazji ostatniego filmu, więc tam zapraszam, również tam opowiadam tą historię. No i to, co tutaj zamówiłem, no to właśnie są między innymi te karty Judge. I tak się akurat składa, że te paczki, co mi tutaj zostały do rozpakowania, to chyba już są tylko karty Judge i są to wszystkie aktualne karty Judge, no które do tej pory wyszły. Mamy tutaj Freeza, Videl, Babidiego, Bulmę, Gohana, Son Goku, Yanshę, Kabbe, Herkulesa z Dragon Ball GT. Zaraz przyjrzymy się szczegółom tych kart. To, co jest jeszcze tutaj mamy. Metacooler, Goku Black, Supernowa, jedyna karta ekstra póki co. Geniu, Android 18. Aparat chyba nie może się sfokusować przez te ilości złota i odblasków. Goku Black, Son Gohan i Krillin. Więc tak jak wspominałem, te karty są w takich losowych saszetkach, znaczy z losowymi kartami. W jednej saszetce jest po prostu jedna karta i jest ich tam ileś do zebrania. Do tej pory było ich chyba 20, ale tak jak widzieliśmy na poprzednim filmie, wraz z rokiem 2025 do Tournament Packów teraz jest dodawany również saszetka z Judge z oznaczeniem 3, więc dochodzi następna 10 kart sędziowskich. I te karty sędziowskie w porównaniu do tych zwykłych kart tak naprawdę nie mają tutaj niestety nic specjalnego, chociaż i tak wygląda to lepiej niż w przypadku starych kart z Masters, do czego za chwilę przejdziemy. Bo te karty mają coś takiego, że mają więcej takich pozłacanych elementów, no i mają ten symbol, ten stempelek sędziowski, no i po prostu fajnie to wygląda. Wygląda to jak coś faktycznie ekskluzywnego, coś troszkę droższego. Natomiast jeśli w porównaniu do zwykłej karty, gdybyśmy mieli to porównać nawet na przykładzie tego Herkulesa, ale to nie będzie miało znaczenia, która to z tych kart, jak widzimy, no nie ma tu zbyt dużo różnic. Mamy te pewne pojedyncze pozłacane elementy, ale to by było na tyle. Także w tej chwili
teoretycznie mam w posiadaniu wszystkie karty sędziowskie, plus jeszcze nawet Bulma z poprzedniego setu, czyli z poprzedniego filmu, także będą te karty, będzie ich tam trochę dochodzić powoli do kolekcji, ale gdybyśmy mieli teraz to porównać do kart sędziowskich z Masters, to dajcie mi chwilkę. No więc jeśli chodzi o Masters, to w tej chwili faktycznie też używają dokładnie takiego samego stempla i robią podobne zabiegi kosmetyczne, czyli mamy złote ramki, złote obromówki w miejscach, w których one do tej pory na zwykłej wersji karty nie istniały, ale nie zawsze tak było, bo otóż na początku, nie jestem pewien kiedy zmieniono ten styl i stempla i całego ozdobienia karty. Przypuszczam, że stało się to równocześnie z premierą Fusion Worlda, czyli tak jakby nie patrzeć rok temu. Ale właśnie nie zawsze tak było, bo wcześniej te karty, nie mam ich zbyt dużo w kolekcji, ale kilka mam, wyglądały tak naprawdę bardzo standardowo, tak jak i zwykłe wersje karty, czasami od zwykłych foili nie różniły się tylko i wyłącznie tym stemplem judge'owym. Jeszcze mamy te stare logo. Mieliśmy tylko logo Dragon Ball Super Card Game i Judge. I akurat w mojej kolekcji mamy takiego Piccolo z Draftboxa, Android 17, który głównie ma służyć jako energia w multikolorowych deckach, znaczy kiedyś tak było. Lord Slug, Weku. Znowu dosyć dyskusyjny wybór, jaką kartę wybrać jako promka dla sędziego za starania. Whis, The Spectator, on chyba też głównie kiedyś służył jako energia. I Surprise Attack Frieza, fajna karta, bardzo ją lubiłem. W momencie, kiedy ja w trakcie robiłem kill him na którejś karcie przeciwnika, to wtedy i ten Frieza nie był na stole, nie był na polu walki, to wtedy mogłem go zagrać zupełnie za darmo, a przy okazji miał Criticala, więc to była bardzo fajna karta i przy okazji jest to level 2. W tej chwili nie wiem, jak to działa, ale z tego, co kojarzę, jak to było kiedyś, level 2 sędziów był tylko po odpowiednich testach, które były podobno bardzo trudne i bardzo ciężko było się na te testy zapisać i w Europie było bardzo mało osób, które faktycznie takie ten level 2 po prostu miało, więc te karty z levelem 2 były znacznie trudniejsze do zdobycia. No bo właśnie, tak swoją drogą, jak w ogóle być sędzią i jakim sposobem można dostawać takie karty? Otóż kiedyś przynajmniej było tak, że żeby każdy z graczy mógł zostać sędzią, ponieważ Bandai był na to całkowicie otwarty, ponieważ chciał wspierać swoją społeczność. Więc żeby zostać sędzią i dostać takie karty, trzeba było podjąć się testu na stronie Bandai, testu wiedzy o karciance i tu nie chodzi o wiedzę taką teoretyczną, tylko o takie faktycznie, były pytania, które faktycznie sprawdzały naszą wiedzę na temat gry, zasad gry, jak się w to gra. Były takie zadania, nazwijmy to zagwozdki, jeden gracz zagrał to, drugi gracz zagrał to, jaka powinna być prawidłowa reakcja, czy kolejność wykonywania działań, czy jak powinien zadziałać efekt na jakiejś tam karcie i tak dalej. Więc to też nie były, to akurat nie były niesamowicie nie wiadomo jak trudny test, no ale ja pamiętam, że chyba za trzecim razem go zdałem, bo było kilka dosyć podchwytliwych pytań. Ogólny poziom testu powiedziałbym, że był w miarę prosty, tylko pomijając tych kilka pytań. I później taka osoba miała po prostu status sędziego i w momencie, kiedy sklep zarejestrował tą osobę w trakcie rejestrowania turnieju jako sędziego, ta osoba mogła jakby, nazwijmy to oficjalnie się dopominać takiej paczki. Zresztą tak jak widzieliśmy w Tournament Kicie, paczka sędziowska faktycznie istniała i powinna teoretycznie trafić do tej jednej osoby. Zapytacie się, czy Bandai to sprawdzą? Trochę tak. Pamiętam, że jak graliśmy w Gralu, pracownik sklepu musiał robić nam zdjęcie po turnieju z wygranymi kartami. Nie to, że tam musieliśmy jakoś legitymacyjnie pozować z kartą tutaj tak przed nosem, ale trzeba było faktycznie gdzieś tam się ustawić w grupce i było zdjęcie, które z tego, wtedy przynajmniej tak to zrozumiałem, że te zdjęcie było wysłane do Bandai jako dowód, że turniej faktycznie się odbył. To słuchajcie, no to tyle z tych łowów tutaj singlowych tym razem.
Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. Ja oczywiście najbardziej się cieszę z sędziowskich, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to już komplet kart, ale również być może nawet bardziej, może nie bardziej, ale równie bardzo cieszy mnie już uzupełnienie finalnej kolekcji z Mythic Boostera, tego wszystkiego złota, które istnieje w Mythic Boosterze, w mitycznym boosterze, w mitycznych saszetkach. Bardzo fajne outprinty. Szkoda trochę, że nie wyszła druga część, ale tak jak się spodziewałem, nie wyjdzie w momencie, widząc jakie były marne wyniki sprzedaży tego. Znaczy, oficjalnie nie wiemy jak marne były wyniki sprzedaży tamtego setu, ale wiemy, że w sklepach to też zalegało swego czasu. Dopiero z czasem te karty zaczęły nabywać, no przynajmniej niektóre wartości, a przynajmniej te właśnie pozłacane. No i ten Goku też nawet mnie cieszy. Gdyby był w trochę lepszym stanie, może bym rozważył wysłanie go na grading, ale nie jestem pewien, czy te krawędzie nie dostałyby mocnego zjazdu o punkt czy o 2. A karta ta wygląda zdecydowanie lepiej na żywo niż jestem w stanie Wam pokazać na kamerze, no i niż niektórzy pokazują jako zdjęcia w internecie. Także dziękuję Wam bardzo i następnym razem myślę, że już będziemy siedzieć na rozpakowaniu faktycznego boxa 5. setu z Fusion Worlda. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!